Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza z tej strony, telewizja w Realu 24. Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia, a skoro Fizyka Życia, to może być tutaj tylko jedna osoba, czyli autor książki Fizyka Życia, pan Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich i mam nadzieję, że już niedługo będzie można więcej osób gościć, nie tylko mnie. Być może, no, na pewno jest pewne zainteresowanie też tymi treściami, które tutaj się pojawiają w naszym cyklu. Już Muszę sporo powiedzieć, tych że odcinków. jak patrzyłem na właśnie zapisy wrzucone na YouTube'a takich tuzów jak Dawkins czy Szostak, no to czasami mają o wiele mniej wyświetleń niż my, także być może właśnie Polacy są zainteresowani gorąco tym tematem i dobrze. I dobrze. I teraz też tutaj przypominamy, że trwa jakby drugi sezon naszych spotkań, ponieważ tutaj omawiamy treści dostępne w książce Jana Kubania, właśnie 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia, a więc powstanie życia, no, czyli biogeneza, tak, jak to się Tak. mówi fachowo, kwestia niezwykle istotna, kwestia, która zaprząta głowy wielu ludzi, a niektórzy twierdzą, że mają prostą na to odpowiedź, więc różnie to bywa. No i kontynuujemy to, co Tak. mówiliśmy w poprzednim odcinku, a przypomnę, że mówiliśmy o takich pojęciach podstawowych, jak ciąg, najpierw zbiór, oczywiście też mówiliśmy o definiowaniu, no i obiekt, czyli to było takie abstrakcyjne na razie, powiedzmy, Tak. pojęcia, ale to jest I trudne i bardzo się potrzebne, cieszę. żeby Ja tutaj nawet w książce napisałem, że jeżeli prowadzić. ktoś nie będzie mógł przejść przez ten rozdział o obiekcie, no to żeby sobie go darował, że potem można to doczytać. Także w ogóle jestem bardzo, bardzo zadowolony, że tak dużo nas osób obejrzało, pomimo że no, z pewnego punktu widzenia tamten odcinek mógł być nudny po prostu, no bo definiowanie, jeszcze skomplikowane te definicje i tak dalej. Właśnie, no, zaczynamy tak jakby o tym życiu mówić, jak ono mogło powstać. Pierwsze wytłumaczenie od iluś tam setek lat jest proste. Stworzył nas Bóg i koniec. I w zasadzie to nie ma o czym więcej mówić. Jeżeli do tego byśmy z tym się zgodzili, no to po prostu nie ma więcej o czym opowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, czyli tak jakby grupę ludzi, która bada, szuka przyczyn, zależności, wyciąga wnioski i tak dalej, no to ta cała nauka zatrzymała się niejako, no może przesadzam, ale generalnie mówi się, że to od pierwszej komórki życie powstało, skąd się wzięła komórka. Znowu jest teoria, że przyleciała z kosmosu. I jak kilka lat temu zapytano Richarda Dawkinsa, skąd się wzięło życie, to on powiedział, no to przez taki wesoły przypadek chemiczny. Happy Chemical Accident. Jak się zapytano wielkiego fachowca od spraw życia, noblistę, zresztą naszego, znaczy Amerykanina, ale z pochodzenia Polaka, Jacka Szostaka, to powiedział, somehow, czyli jakoś tam. No nie są to odpowiedzi, które usatysfakcjonowałyby wielu z nas, tym bardziej mnie nie usatysfakcjonowały. Natomiast moja ścieżka, tak jakby tego, jak ja byłem kształcony, mówiła, że nic nie dzieje się bez przyczyny, że te obiekty, życie musiało powstać w wyniku, zaraz będziemy o tym mówili, procesów, które są asymptotycznie stabilne, które w sposób ciągły dążą do tego, żeby to życie powołać do życia, a potem je dalej kształtować. Tak? I ja tego poszukiwałem, bo taka była moja edukacja. Ostatni odcinek skończyliśmy właśnie na obiekcie, na dosyć takim skomplikowanej definicji. No i ja mówiłem, że o wiele łatwiej jest zrozumieć rzeczywistość, jeżeli będziemy patrzyli właśnie przez pryzmat obiektów i czynników sprawczych, które te obiekty powołują do życia, potem je utrzymują bądź próbują je zniszczyć, no i samych destruktorów, które już finalnie robią to, że obiekty przestają istnieć. Człowiek, panie Krzysztofie, człowiek jako obiekt, inicjator człowieka, czynnik, który powoduje powstanie człowieka. No cóż, tutaj mógłbym powiedzieć tak ogólnie, że Bóg stworzył człowieka, ale
technicznie rzecz biorąc, no to wzięliśmy się wszyscy z erotycznego uniesienia naszych rodziców. Dokładnie tak, tak? Czyli z połączenia dwóch komórek, komórki jajowej i plemnika, no ale przed tym było właśnie to, świetnie Pan to zauważył, bo ja myślałem, że ja to wprowadzę, a właśnie Pan bardzo dobrze to zrobił. Tak, to była pewna decyzja podświadoma czy świadoma, trudno powiedzieć, tak? Uniesienie, pewna afektacja tych dwóch osób, do tego dochodzi, powstaje nowa komórka i ta komórka zaczyna się dzielić. Dzieli się w postępie geometrycznym, no bo są najpierw 2 komórki, potem 4, potem 8, 16 i tak dalej, co powoduje, że stosunkowo bardzo szybko powstaje noworodek, 9 miesięcy i w zasadzie mamy nowego człowieka. On jeszcze nie jest ukształtowany do końca, on jeszcze się będzie uczył. Proszę zauważyć, że w zasadzie wszystko jest już w nim zbudowane. On ma mózg, on ma nogi, ręce, ma stawy. Ale teraz taka ciekawostka. Otóż te stawy nie są do końca sprawne i one będą się jeszcze dobudowywały, znaczy będzie się powstawał kształt dokładnie, tak żeby one dobrze do siebie pasowały, jak już to dziecko będzie się dalej rozwijało. To, że ono się będzie ruszało, stawy będą obciążane, ono będzie chodziło, kucało, różne rzeczy będzie robiło i w tym momencie będzie następowało dopracowywanie tych powierzchni. One nabiorą finalnego kształtu, takiego dopasowania, jakie to dopasowanie musi być. Oczywiście dziecko też będzie się uczyło, czyli to dziecko jest zaprogramowane w taki sposób, że ma możliwości uczenia się. Jeżeli Pan wrzuci dzieciaka urodzonego w Europie w warunki chińskie, to on po prostu po 5 latach będzie świergotał po chińsku, tak, i w ogóle nie będzie problemu miał z tym. Natomiast prawdopodobnie będzie miał wielki kłopot, żeby zacząć mówić po polsku, tak, bo to nie będzie ten jego wyuczony, tak jakby wyuczony ten język. Dobrze, czyli to jest tak jakby inicjator obiektu człowiek. A proszę mi powiedzieć, żeby się człowiek rozmnożył, tak? Czyli żeby już dorośnie, żeby doszło do tego, że on znajdzie sobie kolejnego partnera i znowu będzie miłosne uniesienie i znowu powstanie kolejny człowiek, to co jest potrzebne? No, muszą się wykształcić cechy płciowe, dojrzałość na odpowiednim poziomie. No, ale to też, na bardzo ale też ogólnym... pewne kwestie socjalne. No, Też, ale generalnie taka najprostsza rzecz, jaka dotyczy każdego obiektu żywego, to jest to, że ten obiekt będzie pochłaniał zasoby, które są konieczne do tego, żeby on się zbudował. Przy okazji oczywiście będą się wykształcały te różne cechy, o których Pan mówi, możliwości płciowe i tak dalej, natomiast obiekt musi się zbudować, no i musi na tyle długo żyć, żeby dać nowe życie. No i pytanie podchwytliwe, z jaką definicją Panu się to kojarzy, ta sytuacja? Z jaką definicją? Mieliśmy zbiór, ciąg. Z systemem? Jeszcze nie, jeszcze systemu nie mieliśmy. Za chwilę będziemy mówili. To jest ciąg. Tak, bo jest Pan elementem ciągu po prostu, tak? Czyli ma Pan swoich rodziców, oni mają swoich rodziców i tak dalej. Mamy tych naszych przodków i oczywiście być może będziemy też, nie zakończymy linii naszej, tylko będziemy mieli jeszcze dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. Czyli każdy obiekt żywy jest elementem ciągu. I teraz, jak Pan pamięta, z matematyki w szkole średniej ciągi badaliśmy metodą indukcji matematycznej. Przy czym tam wychodziliśmy, że był pierwszy element, drugi i one szły sobie, narastały. Tu będziemy mieli zupełnie inną sytuację, bowiem nie ma skamieniałości i to też będziemy mówili, dlaczego nie ma skamieniałości tych pierwotnych, tych pierwszych protoplastów życia, no bo one nie nadawały się do tego, żeby skamienieć i w związku z tym jedyną metodą, jaką możemy dociekać do tego, jak życie mogło powstać, jest metoda analityczna. My po prostu nie znajdziemy tak jakby elementów, które będą potwierdzały, tak właśnie to wyglądało tam na 3. czy 4. etapie, tak? Tego nie będzie. Możemy dedukować? Możemy tylko dedukować. Na podstawie tych faktów, którymi dysponujemy teraz. Tak. I ten proces będziemy stopniowo właśnie wprowadzali, będziemy go stopniowo omawiali. Dobra, czyli tutaj mamy, ja bym jeszcze tak
bardzo ogólnie powiedział, że dużym skokiem w informatyce było wprowadzenie programowania obiektowego, czyli właśnie patrzenie na nawet zagadnienie programowania z punktu widzenia nie linijka po linijce, co program ma robić, tylko wprowadzono różne obiekty i relacje między tymi obiektami. I proszę zauważyć, i to był rzeczywiście skok jakościowy w programowaniu i tak w tej chwili się programuje. Proszę zauważyć, że pan jest zbudowany z komórek. Każda komórka jest obiektem i każda ma ustawione relacje z innymi komórkami. I teraz to, jak się te komórki zachowują, jest interakcją ze swoimi sąsiadkami i różnymi innymi czynnikami, które też przypływają od innych sąsiadów. Czyli ta współpraca, o której pan Ta wcześniej współpraca, mówił. o której ja mówiłem. Kolejne, mamy obiekt, bardzo długo żeśmy na ten temat rozmawiali, system. To jest kolejna definicja. System to zbiór oddziałujących na siebie obiektów, tworzących zintegrowaną całość. Czyli Definicja obiektów połączonych relacjami. połączonych relacjami. No i teraz jest tak, ja mogę na pana spojrzeć, a pan na mnie, jako na obiekty. No ale z drugiej strony jesteśmy systemami zbudowanymi z komórek. Proszę zauważyć, że tak jakby trudno jest powiedzieć, czy coś jest systemem, czy coś jest obiektem. Oczywiście to znowu zależy tylko i wyłącznie od obserwatora. To jest kwestia konwencji, jaką Kwestia przyjmiemy. konwencji. Czy badamy całe społeczeństwo, czy badamy no właśnie człowieka jako istotę biologiczną na przykład. Tak. No bo jeżeli, tylko dodam, że jeżeli spojrzymy na społeczeństwo, no to też przecież jesteśmy obiektami jako ludzie i łączą nas różne relacje i wiele dyskusji, czy wręcz wojen ideologicznych dotyczy tego, jak mają te relacje pomiędzy nami wyglądać. Świetnie. Tu zresztą pan jeszcze poruszył ciekawszy temat. Niech pan zobaczy. Pana komórka jest zbudowana z atomów. Tak? Pan jest zbudowany z komórek. Społeczeństwo jest zbudowane z ludzi. Proszę zauważyć, to też o tym będziemy mówili, jak to się wszystko zagnieżdża, tak? Jak schodząc w dół, no albo do góry, możemy na to zupełnie inaczej patrzeć. Obiekt i proces, znaczy obiekt i system. Kolejna definicja to jest definicja procesu. I wiele różnych definicji znajdowałem, po różnych słownikach chodziłem, ale najciekawszy, taki najbardziej, który mi pasował do fizyki życia, definicja procesu to ciąg oddziaływań czynników sprawczych, w wyniku których powstaje obiekt. To ciąg zdarzeń, działań prowadzący w konsekwencji do określonego stanu rezultatu. Tak, to mniej więcej tak to wygląda. I proszę Czyli taki zauważyć, jakiś bezładny ciąg, czy powiedzmy, nie wiem jak to określić, no, że zawsze musi być jakiś wynik, tak? To wtedy mówimy tak, o procesie. no tak, ale znowu, wie pan, tu wchodzimy znowu w ten subiektywizm, czyli w zasadzie jak sobie pan stwierdzi, że to musi być jakiś konsekwentnie, który do czegoś tam koniecznie prowadzi, a może być taki, który przypadkowo coś sprawia, tak? No i wie pan, teza fizyki życia jest taka, że my jesteśmy produktem ubocznym pewnych procesów, oczywiście doskonałym produktem ubocznym, ale to też kto inny może zupełnie na to inaczej spojrzeć. Proszę zwrócić uwagę na to, że obiekt, system i proces znajdują się w takim zgrupowaniu trójca podstaw abstrakcji. Tak to nazwałem, uważam, że to są trzy bardzo ważne pojęcia, przy czym one się nawzajem przenikają, one mogą się utożsamiać. Ktoś może powiedzieć, to nie jest proces, to jest obiekt, ktoś inny powie, ależ skąd to jest system, kto inny powie, to wcale nie jest system, tylko proces. Tak? Według mnie są to rozbite definicje, natomiast można te trzy pojęcia traktować jako pewnego rodzaju jedność. Tutaj odwołując się do tych pytań na początku, to możemy właśnie człowieka potraktować jako obiekt czy system, ale właśnie jako proces, który prowadzi do rozmnożenia gatunku na przykład. Również, prawda? dokładnie. Także tu bardzo, bardzo ładnie pan to uchwycił. Kolejne zgrupowanie, do którego, czyli podrozdział książki, natura rzeczy. Myślę, że to już będzie ciekawsze dla naszych widzów. Postaramy się dzisiaj w tym odcinku opowiedzieć o powstawaniu czegoś z niczego, tak zwanym ex nihilo, ale ja stwierdziłem, że jednak rozdział o naturze rzeczy należy rozpocząć od zjawiska nieliniowości. To jest znane pod nazwą efekt motyla. Wymyślił ten efekt motyla Edward Lorenz. To był człowiek, który badał pogodę. Tworzył różne modele pogodowe. Te modele są przeraźliwie skomplikowane. One muszą uwzględniać miliony różnych danych. One rozbijają atmosferę na takie małe elemenciki, właśnie też takie podobiekciki. To jest tak zwana metoda elementów skończonych, które ze sobą oddziałują
No i na podstawie właśnie tych metod budowane są modele pogodowe. I cóż ten Lorenz zauważył? Otóż każdy model, który badamy, musi mieć tak zwane warunki początkowe. Od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zadać jakieś warunki początkowe i potem będziemy analizowali, jak ten model się zachowuje, jakie wyniki daje. I on zauważył, że przy skrajnie małej zmianie warunków początkowych wyniki różniły się skrajnie wielko. Po prostu. To było coś takiego, że on wprowadzał liczby, które miały tam, nie wiem, 26 miejsc po przecinku i one się różniły jedną cyfrą na końcu. Natomiast wyniki były skrajnie różne. On nazwał to zjawiskiem, znaczy to, tak jakby odkrył, że to jest właśnie, nazwał to, że to są zjawiska nieliniowe, czyli niepowtarzalne. Jeżeli na początku mamy subtelną różnicę, to wyniki mogą być skrajnie różne, tak? Czyli to jest nieliniowe. No, tak to zostało nazwane. Wszyscy znają to pod pojęciem efektu motyla, który Lorenz wytłumaczył w sposób taki, że może się zdarzyć, że na pustyni w Arizonie motyl machnie skrzydełkami i za kilka dni gdzieś w Brazylii będzie wielkie tornado, a gdyby nie machnął, to tego tornada by nie było. No tak mu wyszło i tak to już, tak jakby mamy właśnie ten efekt motyla mamy w naszych umysłach, natomiast to, że to się nazywa zjawisko nieliniowe, no to troszeczkę to bardziej naukowcy o tym wiedzą. Ja bym tutaj poprosił realizatora może o pokazanie mojego ekranu, dobrze, bo jest Widzimy rysunek, ilustrację, tak, Dawida Żabińskiego. Myśmy długo nad tym pracowali, nad tym rysunkiem, żeby pokazać, na czym te zjawiska nieliniowe polegają. Otóż mamy panią, która wyciąga jakąś szpilkę, tak? A ta szpilka to jest blokada pochylni, po której zjeżdżają wodowane statki. No więc ten statek, ponieważ w sposób niekontrolowany, bo ona zrobiła to w nocy, a nie wtedy, kiedy wszyscy piją szampana, nikt nie był na to przygotowany, ten wielki statek zjeżdża po pochylni do kanału portowego. Wywołuje falę. Ta fala zalewa fabrykę, elektrownię, no i w wyniku tej wyciągnięcia drobnej szpilki przez tą panią mamy fakt taki, że całe miasto po prostu jest pogrążone w ciemnościach. Przykład zjawiska nieliniowego, jeżeli ktoś by się pofatygował i wszedł na moją stronę i poszukał w słowniku fizyki życia hasła nieliniowość, to tam jest taki fajny filmik, gdzie wjeżdża facet wózkiem widłowym do wielkiego magazynu i postawił gdzieś coś i jak się wycofuje, to niechcący zahaczył o jedną nogę półki. No i ten cały magazyn się po prostu w drobiazgi sypie, to wszystko się wali na niego. No właśnie typowy przykład zjawiska nieliniowego. Kolejna rzecz w naturze rzeczy to jest zaburzenie i stabilność. Czy pan słyszał coś o stabilności? Stabilność, no bardzo ważna kwestia, ale tutaj bardziej słyszałem o tym, że kojarzy mi się to ze sprawami społecznymi. Jak najbardziej. Dotyczy to również i zagadnień społecznych. Zasadniczo Poproszę... no też chyba możemy mówić o homeostazie, czyli o pewnej właśnie tutaj równowadze, która utrzymuje nas przy życiu. Tak, to już są głębsze systemy, o tym będziemy mówili. Rozumiem, że mamy na ekranie w tej chwili rysunek, który pokazuje równowagę, system oraz 3 rodzaje systemów. Mamy po lewej stronie mamy powierzchnię wklęsłą, na której jest kulka. W środku mamy powierzchnię idealnie płaską, na której jest kulka i powierzchnię wypukłą, również jest kulka. W pierwszym, lewym tym systemie, jeżeli ruszymy tą kulkę, to ona się trochę pokiwa i z powrotem wróci do tego swojego położenia. Proszę zauważyć taką drobną subtelność. Otóż zmieniamy te warunki początkowe, to znaczy kulka znajduje się po środku, tego jest w klęsłości, przestawiamy ją na bok, ona po chwili wraca do punktu startowego. Taki system nazywa się systemem stabilnym asymptotycznie. Asymptotycznie, no można powiedzieć, że on po prostu rusza się tak jakby blisko jest tego położenia, do którego ma dojść i do tego dochodzi bez względu na wszystko, tak? Czyli to jest taki, który konsekwentnie dąży do tego, żeby być w tym swoim położeniu równowagi. Mamy system stabilny. Przestawiamy tą kulkę w lewo nieco i ona już w tym położeniu zostanie, ona nie wróci. Tak? Czyli to jest system stabilny, zachowuje się tak samo, no bo ona tak jak stała, to tu też stoi. Natomiast na pewno już nie wróci do tego poprzedniego położenia.
I mamy system niestabilny. Jeżeli przestawimy w malutki sposób tą kulkę na powierzchni wypukłej, to ona dalej już poleci. Czyli jest to właśnie system niestabilny, nieliniowy, tak? Nie zachowuje się w taki sam sposób. Ona może zupełnie inaczej spadać w zależności od tego, gdzie ona jest przestawiona. Czyli system stabilny, najbardziej stabilny to jest taki, który jest Asymptotyczny. odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy. Tak? Zaburzenia, świetnie. Widzi Pan, wprowadziliśmy kolejne pojęcie. Zaburzenie. Proszę zauważyć, i teraz zaburzenie to była ta szpilka, którą wyjęła ta pani, ale to mogą być również przykładem dużego zagadnienia nieliniowego jest śmierć, ta, która policjant zabił tego Afroamerykanina, tak? I wywołało to wielkie protesty społeczne, tak? Ameryka cała wręcz zamieszki zaczęła wrzeć. Także to jest właśnie przykład, jak może zadziałać właśnie, jak system może zareagować. No i teraz jest właśnie to, co Pan powiedział, system społeczny, jeżeli jest asymptotyczny, stabilny asymptotycznie, to on z tego się wykaraska, on wróci z powrotem do pewnego stanu równowagi, tak? Zobaczymy, wojny są stanami nierównowagowymi, tak? Sobie dyskutują politycy, w pewnym momencie dochodzi do wojny, no i już tam procesy są wybitnie nieliniowe. To są bardzo ważne pojęcia, właśnie tak jak powiedziałem, system nieliniowy, 3 rodzaje stabilności, no i pojawia się sprawa ex nihilo. To jest w filozofii, może Pan by wprowadził, bo Pan powinien to pojęcie znać. Co to znaczy? Z niczego, stworzenie z niczego. I tutaj chociażby w Kościele katolickim jednym z dogmatów jest to, że Bóg jako rzeczywistość niestworzona z niczego stworzył świat. No nauka tego nie dopuszcza, tak? Ona nie wie znaczy generalnie założenie jest takie, że nic z niczego nie może powstać, natomiast nie są w stanie naukowcy powiedzieć, w jaki sposób powstała materia. Ta materia jest, nie wiadomo dlaczego, kto ją stworzył, no i już, tak? Także tak to wygląda. Tu mamy artystyczną wizję stworzenia Michała Anioła, stworzenia człowieka. Natomiast jakie nauka zna możliwości powstawania czegoś i właśnie nie z niczego, bo nauka nie zna takich kwestii, żeby coś powstało z niczego. Natomiast zaraz sobie omówimy, jak w nauce, jak badamy te właśnie powstawanie czegoś quasi ex nihilo. Czy Pan zna takie zjawisko, kiedy za blisko jest mikrofon do głośnika? Tak, no oczywiście, to takie sprzężenie. To jest sprzężenie. Generuje się dźwięk, prawda? Ucha. Dla ucha. To nawet jeżeli ktoś do Państwa zadzwoni i ma u siebie tam w Nowym Jorku odpalony w Realu 24 i próbuje z Wami rozmawiać, no to właśnie jest taka sugestia, to niech Pan odejdzie, pójdzie sobie do innego pokoju, żeby właśnie nie było tego sprzężenia. To jest samowzbudność. Dochodzi do samowygenerowania się częstotliwości pewnej. I teraz najważniejszą rzeczą w tej samowzbudności jest to, że jest ona zasilana strumieniem energii, stałej energii. Tak, bo mamy baterię, no i tak jakby właśnie jest to zasilanie i tutaj dochodzi do samopobudzenia się. Proszę sobie wyobrazić, że w mechanice mamy również do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem. Jeżeli sobie nasi widzowie wygooglają Tacoma Narrow Bridge, to zobaczą, jak zawalił się most Tacoma zaraz po zbudowaniu, tam kilkanaście czy kilka tygodni po tym, jak został oddany do eksploatacji. Z zatoki zaczął wiać wiatr z prędkością bodajże 60 km na godzinę i on spowodował, że ten most się rozwalił cały. Zaczęły powstawać drgania. Najpierw były takie drgania wzdłużne, potem jakieś skrętne. To wszystko się zaczęło tak i cały ten most się wziął i się popruł. Bardzo fajny kawałeczek, to tam, nie wiem, 2 minuty trwa, warto sobie to obejrzeć, bo to jest przykład samowzbudności. Innym przykładem samowzbudności jest tak zwane zjawisko flateru, czyli drgania skrzydeł samolotów. I ciekawostka, kilku hitlerowskich naukowców zginęło, bo polecieli samolotem, żeby zbadać, przy jakiej prędkości zaczną wpadać w drgania skrzydła badanego samolotu.
no i rozpędzali ten samolot. Oczywiście drgania powstały, skrzydła odfrunęły i cały samolot się wziął i rozwalił. Także popełnili drobny błąd, no i zginęli. To jest pierwsze zjawisko, czyli mamy źródło stałej energii i powstaje drganie. Powstają pewne, tak jakby coś powstaje, zanika, powstaje, zanika, powstaje, zanika. Proszę spojrzeć na jedną taką rzecz. Słońce dla Ziemi jest źródłem stałej energii. A my rodzimy się i umieramy, rodzimy się i umieramy, rodzimy się i ubieramy. No tak, ale tak samo i Słońce kiedyś umrze, tylko po prostu No to wtedy już nas też nie będzie. jest istnienie tej gwiazdy rozciągnięte w czasie, oczywiście względem Tak. naszego bardzo krótkiego życia, no ale zasada entropii, druga zasada termodynamiki mówi, że no, każda materia prędzej czy później się musi rozpaść. Tak, ale życie opiera się drugiej zasadzie termodynamiki. No tak, to jest wyzwanie takie rzucone. To jest wyzwanie, to jest trochę, po prostu to jest trochę coś innego. Będziemy o tym jeszcze dużo na ten temat mówić. Czyli tak, pierwsze powstawanie tak jakby z niczego to jest samowzbudność, ale tak jak żeśmy powiedzieli, to jest quasi ex nihilo, bo jest potrzebne źródło stałej energii, tak? To wtedy może zjawisko dojść do Czyli tak zjawiska... naprawdę to nie jest powstanie z niczego, no bo energia musi być dostarczona. Tak, dokładnie tak. No to jest quasi ex nihilo. Kolejna sprawa, i tutaj możemy się spierać, czy to będzie z niczego, czy też quasi z niczego, to jest emergencja. To jest powstawanie w systemie nowych właściwości w wyniku takiego, a nie innego ułożenia i oddziaływania na siebie nawzajem elementów, które tworzą ten system. Jakiś przykład, panie Janie, żeby to... Bardzo prosty przykład, sztachety. Kupił pan sztachety, robi pan ogrodzenie. Jak sztachety leżą, to czy one odseparowują pana teren, pana posesję od czegokolwiek? Oczywiście, że nie. Musimy stworzyć ten płot i nadać zbiorowi tych sztachet jakąś funkcjonalność. Tak jest, nadać strukturę pewną, czyli odpowiednio je uporządkować, tak? I wówczas one będą nas chroniły. No i jeżeli te odległości między sztachetami będą mniejsze niż 5 cm, to żaden pies nie wejdzie, tak? Chyba że przeskoczy. Są takie psy, które potrafią, no ale to możemy zrobić... Albo podkop. Albo zrobić podkop, dokładnie. Natomiast proszę mi powiedzieć teraz tak, jeżeli pan zbudował płot wokół swojej posesji, czyli chroni pan tą posesję, czy ta nowa właściwość powstała ex nihilo, czy nie? No raczej nie, no przecież musiała być jakaś materia i tak samo jakaś energia, która by pokierowała tą materią, żeby tę strukturę zbudować. Żeby tę strukturę zbudować. Ale widzimy, że jeżeli mamy luźno poukładane sztachety, to one nie spełniają funkcji ochronnej. Natomiast jeżeli je ustrukturyzujemy, czyli ułożymy w odpowiedni sposób, no to mamy do czynienia z nową jakością, z No tak. powstaniem nowej jakości. Tak? Nowej jakości, właśnie tak jak pan mówi, nadanej przez strukturę albo relacje, które właśnie tworzą strukturę, bo jak Dokładnie. będą odpowiednie relacje pomiędzy tymi sztachetami, no to będzie ten płot chronić naszą posesję, ale jak ustawimy jedną obok się, nie wiem, 10 metrów będzie je dzielić, to ta struktura nie będzie nadawała nowej funkcjonalności. Dokładnie. No więc przykłady, wie pan, takiej emergencji to jest na przykład, jedzie pan na skład budowlany, kupuje pan projekt od architekta i buduje pan sobie dom, tak? To jest bardziej skomplikowane, bo ten dom to już jest nie tylko funkcja, że pan może w nim mieszkać, różne rzeczy pan może tam tworzyć, struktura bardzo skomplikowana, tak? Czyli emergencję należy rozumieć jako właśnie powstawanie nowych właściwości poprzez odpowiednie ułożenie elementów składowych, poprzez odpowiednią relację tych elementów składowych. No, typowym przykładem takiej emergencji w wojsku to jest ustawienie, to jest szyk wojska. Mieliśmy falangę macedońską, gdzie żołnierze musieli stać właśnie w szyku zwartym, co powodowało, że oni po prostu mieli bardzo dużą siłę rażenia i luźno biegający przeciwnik po prostu ginął. No i tyle. Tak? Także ta falanga właśnie też była przykładem takiej emergencji, a przy okazji była również przykładem taktyki, o której będziemy też niedługo już mówili. I trzecie zjawisko, kiedy coś może powstać prawie z niczego, to jest samo powstawanie informacji. Jak pan na to się zapatruje? No cóż, informacja rzeczywiście nie potrzebuje wiele energii czy energomaterii, żeby istnieć, ale trochę jednak
potrzebuje. Ona potrzebuje nośnika, to znaczy musi mieć nośnik. No tak, no, ale sobie, ten nośnik to jest materia jakaś. to jest na przykład materia. Na przykład Zawsze mogą to być jest- stany elektryczne, mogą być stany elektryczne. Znaczy, powiedzmy energomateria. No Energomateria, tak, to już jesteśmy bliżej. Samo powstanie materii, znaczy informacji. Wyobraźmy sobie, że mamy 4 klocki. Jeden klocek ma literkę D, drugi P, trzeci A, a czwarty U. Czy możemy sobie tak wyobrazić, że rzucamy to i te klocki do jakiejś rynny i one się układają w ciąg, jeden za drugim, że przez przypadek powstanie jakieś słowo? No, możemy sobie coś takiego Możemy wyobrazić. sobie coś wyobrazić, tak? Czyli właśnie na tej zasadzie powstaje informacja, dochodzi do samopowstawania informacji. Mamy pewne nośniki, które mówią, mają pewne stany, tak? Bo literka D to jest pewien stan, literka P to jest pewien stan, A to jest pewien stan. I teraz jeżeli te nośniki ułożą się w pewien ciąg, to on może stanowić informację. No ale to jakiś taki przykład, kiedy one same się rzeczywiście układają, bo najczęściej, czy właściwie chyba zawsze informacja, żeby była informacją, musi odzwierciedlać jakiś stan materialny, tak, To znaczy, rzeczywistości. To będziemy mówili przy okazji definicji informacji. Otóż informacja to jest pewien ciąg stanów, który może być interpretowany. I jeżeli jest interpretowany, znaczy, bo generalnie do tej pory w definicjach definicja informacji mówi o tym, że informacja jest interpretowana. Ona może nie być interpretowana, niekoniecznie musi być, ale może być. I teraz może samoistnie dojść do powstania takich ciągów, które będą interpretowane. I o tym będziemy również za chwilę mówili. A interpretacja to już są czynniki sprawcze, czyli informacja może spowodować, że coś się zadzieje. Interpretacja to jest czynnik sprawczy, to ciekawe, no bo ktoś może powiedzieć, że to jest czynnik poznawczy. No tak, ale jeżeli pan przeczyta na przykład dzieła, nie wiem, Karola Marksa i stanie się pan marksistą, no to ta informacja, którą pan wziął z tej książki, będzie czynnikiem sprawczym, bo ona sprawi, że Krzysztof Lech Łuksza jest marksistą. No, tak nigdy nie będzie, ale wiem o co chodzi. Ale pan czytał inne książki, Tak. które pana ukształtowały. No, ale to jest sprawa informacji z jednej strony, ale z drugiej już decyzji, które bo mogę naczytać się i tylko będę miał informacje i to nie będzie miało żadnej mocy sprawczej, jeżeli Tak. nie będę podejmował decyzji, które będą motywowane tą Muszę akurat panu powiedzieć, że informacją. świetnie nam się ta dyskusja układa, decyzji, ale decyzja może być wynikiem pewnego rodzaju konkursu. Pewna informacja może wygrać z inną informacją i to ona może być czynnikiem sprawczym, a ta druga informacja po prostu nie będzie miała nic do powiedzenia. I o tym będziemy mówili. Także tutaj bardzo panu dziękuję, bo pokazał pan też taki wyższy poziom, bardzo wysoki poziom abstrakcji, który się nam przyda. Tak? Tutaj nie pokazujemy, bo to samowzbudność to już... Jak można zrobić Nie, dobra, to już Czyli sobie co? ludzie mogą doczytać. Co dalej? System autodynamiczny. System autodynamiczny to system, który generuje procesy, które zwrotnie zmieniają sam system lub jego elementy. No i takim najlepszym przykładem jest gość, który siedzi na gałęzi, wysoko, na 10 metrze, ma piłę i piłuje tą gałąź. Żeby było śmiesznie, piłuje ją między pniem a sobą. No i jak odpiłuje tą gałąź, to po prostu spadnie. No i się zabije. Tak, no, z 10 piętra jest duża szansa, że się zabije. To jest przykład systemu autodynamicznego. Taki destruktywny przykład. Tak, destruktywny przykład. A oczywiście. jakiś przykład taki konstruktywny? Życie. Życie. Tak, ale do tego dojdziemy, bo to, no mówię, to trzeba krok po kroku. No dobrze. Tak, jeżeli już wiemy, co to jest system autodynamiczny, że to jest system, który generuje takie procesy, które powodują jego zmianę, cóż to może być? Pasja nauki, pasja odkrywania. Ja czytam, ja jestem systemem, tak? Generuję proces poznawczy, bo chcę poznawać nowe rzeczy i w wyniku tego procesu inaczej się zachowuję. Tak? No i już. A jak się inaczej zachowuję, to mogę generować kolejne procesy, tak? I stopniowo zmieniać się jako Takie system. autosprzężenie, tak? Autosprzężenie, z dokładnie. własnym sobą. Autodynamizm, tak? Czyli to jest tak jakby sprzężenie zwrotne i właśnie zmiana. System generuje proces, który zmienia ten system i być może
ten system generuje już kolejne procesy, które w inny sposób będą zmieniały ten system. Ważne pojęcia, skończyliśmy z tymi pojęciami, zostajemy przy naturze rzeczy. Ile mamy jeszcze czasu? No, jeszcze trochę mamy. Jeszcze trochę mamy. To teraz zaczynamy. Zaczynamy już te najważniejsze, konkretne sprawy, które doprowadzą nas do teorii, tak? Do hipotetycznej teorii, no, która wyjaśnia, jak do tego powstania życia mogło dojść. To jest Pana teoria, tak? Czy To jest moja teoria, ale ja jej nie wymyśliłem, nie wziąłem jej z kosmosu, tylko, no można powiedzieć, że wziąłem ją z kosmosu, ale opieram się na wielu moich poprzednikach, których pracę po prostu no, tak jak ułożyłem, tak jak wziąłem, tak jak puzzle i ułożyłem i stworzyłem. Na zasadzie emergencji powstało Czyli coś z nowego. obiektów powstał jakiś system, tak? Tak, Jakaś dokładnie teoria. tak. No i emergencja spowodowała, że ta teoria więcej tłumaczy i w sposób bardziej logiczny. Na pewno to, co będziemy mówili, nie sprowadza się do tego, co powiedział Dawkins, że to był jakiś przypadek chemiczny, szczęśliwy, albo że to jakoś tam ta komórka powstała. Nie, ja pokażę, jakie były konkretne procesy, które mogły doprowadzić do właśnie powstania komórek, do w ogóle zainicjowania samego życia. Cząstki chemiczne, niektóre przynajmniej, mają naturalną dążność do grupowania się. Zgadza się Pan z tym, czy nie? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że Tak. tak. Planety, to wszystko krąży, to Słońce i tak dalej. Ludzie. Ludzie. Ale właśnie pomówmy na razie o kosmosie. Ja bym poprosił realizatora w tej chwili o oś ekspansji przestrzeni. To jest taka z Wikipedii. Chociaż mówi się, że teraz wszechświat się rozszerza, czyli że to od Tak, siebie się no bo oddala. tutaj proszę zauważyć, jest moja łapka, tutaj nastąpił tak zwany wielki wybuch, tak? To znaczy, to jest też teoria, bo nie wiemy tak naprawdę. To jest teoria, ale teoria, która została opracowana przez księdza katolickiego, bodajże Lemaitre się nazywał, i nawet Einstein mu powiedział, że to jakaś głupota jest zupełna, no ale w tej chwili jest to teoria, która jest przyjęta przez naukę i tak jakby na tym No się tak, opiera. przyjęta, ale tu tylko zaznaczę, że zgodnie z paradygmatem falsyfikacji Poppera, no to nauka uznaje to, co obowiązuje za jeszcze po prostu niesfalsyfikowane. Możliwe, że będzie jakaś nowa teoria. Możliwe, że będzie jakaś nowa. No trudno, nie jesteśmy w stanie, tak jakby, znowu możemy tylko teoretyzować na ten temat, no bo ani nie pojedziemy, nie cofniemy się w czasie, a jeżeli materia była tak absolutnie skumulowana, że po prostu doszło do jej wybuchu, no to też trudno sobie wyobrazić, że wtedy jakikolwiek obserwator mógłby być, tak, który mógłby Ale to też jest, obserwować. no, takie pytania filozoficzne się pojawiają, kiedy mówimy o tych teoriach takich, powiedzmy, ostatecznych wręcz, czy pierwotnych w tym przypadku, no bo zawsze się pojawi takie pytanie w naszym rozumie, no a skąd w takim razie ta skumulowana materia się wzięła? Jak najbardziej, ja na to nie odpowiem, tak? To znaczy, no, skumulowana materia to się mogła wziąć z tego, że się ta materia kumulowała i w końcu się tak skumulowała, że się wzięła i właśnie była ta skumulowana materia, tak? I doszło do jej wybuchu. I ja właśnie na tym opieram tak jakby, to jest ten pierwszy krok, że materia dąży do kumulacji, ale po przekroczeniu pewnej bariery następuje wielki wybuch, ale nie tylko, bo na poziomie molekularnym następuje rozpad. Tak? Czyli mamy obiekt, który się sam utworzył w wyniku gromadzenia się cząstek, ale z pewnej przyczyny doszło do rozpadu tego obiektu. Ale tutaj tylko dopytam, no bo tu mówimy na razie o powstaniu wszechświata, tak? Nie, ja mówię o pewnym procesie, który czy to jest właśnie istnieje, analogiczne do powstania życia? analogiczny do powstania życia, na pewnym poziomie ogólności, tak, że materia się kumuluje, po czym się rozpada. No i jak się rozpadnie, tak, no to w tej chwili ten wszechświat, podobno ten nasz wszechświat się rozszerza, ale w pewnym momencie prawdopodobnie zacznie się znowu tak jakby zapadać sam w sobie. Pójdźmy teraz do cząstek chemicznych. Otóż cząstki chemiczne mają bardzo ciekawe właściwości, mają takie małe fragmenty swoje, które nazywają się grupami funkcyjnymi. Nie wiem dlaczego takie nazwano, bo to niczego tak jakby nie tłumaczy. Ja to nazywam grupami czepliwymi, bo te grupy powodują, te fragmenty cząstek powodują, że te cząstki się ze sobą stykają, tak? No i tworzą pewne związki chemiczne.
Ja je nazwałem wypustkami czepliwymi, żeby tak sobie wyobrazić, tak jak te rzepy, tak jak velcro, tak, że jest taki haczyk, tutaj mamy jakiś kłębek takich włosków, no i ten haczyk ten trafia w te włoski, pyk i to jest zaczepione. Tych rodzajów, tych grup funkcyjnych jest kilka. Generalnie można powiedzieć, że są takie fragmenty cząstek, które powodują, że te cząstki jedne do drugich się łączą. No i mamy do czynienia z cząstkami typu RPD. RPD to jest zjawisko rozpadania się po utworzeniu. Reconstructo post dividere, czyli tak jak mamy wszechświat, który się utworzył, skumulowała się materia i ona wybuchła i prawdopodobnie znowu ona się skumuluje i znowu wybuchnie, to samo dzieje się na poziomie molekularnym. Pierwszy, poproszę realizatora o obrazek, to jest taka cząstka, która nazywa się fosfolipidem. Ona ma taką głowę i ma takie dwa ogonki. Ta głowa jest hydrofobowa, czyli hydrofilowa, przepraszam, czyli przyciąga cząstki wody. Hydrofobia to jakaś... Tak, fobia to jest niechęć. Niechęć. Tak, niechęć, dokładnie. Natomiast... się skojarzyło z, przepraszam, ze współczesnością. Oczywiście, ale to jest, wie pan, to z łaciny są pewne określone pojęcia i one mają zastosowania i w społeczeństwie, i na poziomie molekularnym, tak? Filowa. Mamy filosemitę i mamy hydrofilową głowę fosfolipidu, tak? Hydrofilowa to znaczy, że ona przyciąga cząsteczki wody. Natomiast ogon jest hydrofobowy. On odpycha cząsteczki wody. No i mamy coś takiego, że tutaj z boku tych cząstek występują siły van der Waalsa. Te cząstki mają tendencję do grupowania się. Czyli jedna cząstka skleja się z drugą. To jest oczywiście model ten fosfolipidu, to jest mniej więcej on tak wygląda. Oczywiście w rzeczywistości te cząstki są bardziej, to są skomplikowane łańcuchy różnych cząstek, natomiast spróbujmy zamodelować właśnie czymś takim, tak, że tutaj po boku mamy siły van der Waalsa, u góry mamy coś w rodzaju magnesu, który odpycha cząstki wody, a u dołu mamy magnes, który przyciąga te cząstki wody. No i teraz dążność fosfolipidów do tworzenia błon. Te fosfolipidy dzięki tym siłom van der Waalsa tworzą struktury, one się łączą, tak? Ale popatrzmy, w jakie one struktury się łączą. One mogą się łączyć w dwuwarstwę lipidową, czyli coś takiego, tutaj mamy głowy w tym miejscu i w tym miejscu są głowy, a tutaj są ogony, albo micele, czyli to są takie kulki, które mają te głowy wystawione na zewnątrz, natomiast w środku są te ogony, albo liposomy, gdzie taka dwuwarstwa lipidowa tworzy kulę, czyli wewnątrz mamy pustą przestrzeń, na zewnątrz mamy przestrzeń, a to tworzy tego typu błony. A od czego zależy, że akurat dany kształt zostanie utworzony? Od natężenia tych sił? Wie pan co, trudno to powiedzieć, być może też od warunków zewnętrznych, tak? Liposom, samoorganizacja fosfolipidów, cząstki fosfolipidowe dążą do połączenia się. Czy pan widział wielki balon taki fosfolipidowy? Balon tak, ale nie wiem, czy fosfolipidowy. Na pewno nie. Błona komórkowa jest stworzona właśnie z fosfolipidów. Błona komórkowa. I proszę zauważyć, nie ma wielkich struktur fosfolipidowych. Prawdopodobnie one mają swoje ograniczenie i jeżeli ten balon, taki liposom, czy taka micela jest za duża, to wtedy one się rozpadają. Prawdopodobnie za duża nie byłaby użyteczna. Wie pan, użyteczność, życia. wie pan, po prostu te siły van der Waalsa są na tyle małe, że one jej nie utrzymują. Tak? Czyli do pewnego stopnia mogą ją utrzymać, a powyżej tego stopnia nie mogą. Tak? I w tym momencie następuje rozpad. I ja uogólniam i mówię w ten sposób. Mamy do czynienia z pewnymi cząstkami typu RPD, które tworzą pewne struktury, a jeżeli te struktury są za duże, to one ulegają rozpadowi na mniejsze, na podstruktury. Tak? Czyli mamy do czynienia z takim pulsowaniem. Tutaj jeszcze tylko odnośnie tej mojej uwagi, bo wracając do tej nieliniowości, to mówi się, czy wręcz to stwierdzają naukowcy, że w prawach fizyki, jeżeli byłaby jakaś taka mała zmiana, to tak naprawdę
czy życie, czy no, ten wszechświat w takiej formie nie mógłby w ogóle istnieć. Więc być może no, to wszystko gdzieś jest celowo właśnie stworzone. Ja uważam tak, że cały proces powstawania życia jest asymptotycznie stabilny i dąży do tego, żeby powstawały takie obiekty jak Pan albo ja. Ja tak to uważam, że to nie był przypadek chemiczny, to są pewne, oczywiście, jeżeli Pan by zmienił te prawa fizyki, tylko kto może je zmienić? To znowu jest, wie Pan, teoretyzowanie. Bóg, ale na poziomie ludzkim jest to teoretyzowanie, tak? Jeżeli Bóg mógłby zmienić, no całkiem możliwe, tak? Że... Ale tu właściwie się zgadzamy, tak? Że to jest jakby, jeżeli, tak jak dobrze zrozumiałem, jak Pan patrzy na życie, no to widzi Pan pewnego, no nie wiem, czy właśnie Pan mówi nie o przypadku jednak, tak? Nie o przypadku, tak. Właśnie o czymś celowym. Tak, ale wie Pan, ta konsekwencja, ja twierdzę, że ta konsekwencja wynika z praw fizyki i z właściwości cząstek chemicznych. I tyle. I to ewolucja biologiczna została zainicjowana, właśnie był ten inicjatorem jest zjawisko RPD. Sobie to omówimy już na następnym spotkaniu, bo tak jakby, że ewolucja biologiczna została zainicjowana, ona na zasadzie samowzbudnej. Ona po prostu musiała się wygenerować, bo takie były właściwości cząstek chemicznych i tyle. A potem ona ma już swoją konsekwentną charakterystykę obróbki tych cząstek chemicznych i tych tworów, które tworzą, no i to prowadzi Czyli od pewnego momentu, ciekaw jestem od którego, powstanie życia było czymś koniecznym. Może nieuniknionym. No, ale może. Tak, mówiąc językiem według mnie to są właściwości cząstek chemicznych. W momencie, kiedy powstały cząstki chemiczne o takich właściwościach, to po prostu absolutnie musiało już do tego dojść, żeby właśnie życie a mogło tak być, że na one, zasadzie samowzbudnej powstało. Że one by nie powstały? No, jakby miały inne właściwości, to być może by nic nie powstało, tak? No i pytanie, a kto to zrobił, te cząstki chemiczne? Ja Panu na to pytanie nie odpowiem, nie wiem i podejrzewam, że jeszcze tak szacuję, że w najlepszym przypadku będę twórczo pracował przez 15 lat. Nie sądzę, żebym odkrył to. No trudno, tak jest, tak? Ja po prostu opieram się, dla mnie tą podstawą są właściwości cząstek chemicznych, i mi to wystarcza. Natomiast ja nie zadaję pytania, jak powstało, tak jakby powstały cząstki chemiczne. Nie byłem w CERN-ie, nie badałem, po prostu nie wnikam w to, no bo nie można się na wszystkim zdać. Pytanie, czy człowiek jest w stanie to poznać? Odpowiedź na to pytanie. Czy wie pan, po prostu, no bo tutaj mówimy o poznaniu, wiadomo, z jednej strony empirycznym, no niektóre rzeczy po prostu będą poza zakresem naszych doświadczeń, eksperymentów. Możemy po prostu, tak jak Pan mówił też na początku, pozostać w płaszczyźnie analizy, dedukcji rzeczywistości. Tak. Wie Pan, trudno to powiedzieć. Ja zawsze ten przykład podaję, kiedy byłem maluchem, takim miałem 3 lata, stałem w piaskownicy i tam na podwórko liczyło chyba 200 albo 300 rodzin, tyle mieszkań było, tak jakby w obrębie tego, co myśmy nazywali naszym podwórkiem. I pojawiło się chyba 3 czy 4 telewizory. No i jako dzieciaki, a to była taka wielowiekowa grupa dzieci, tam nawet byli nastolatkowie już, zaczęli się tam pytać, rozmawiać, to kto ma telewizor, bo to się chodziło, oglądało się ekran z bratkiem, jakieś przygody tam Huckleberry Finna i tego typu rzeczy. I te dzieciaki, taka była dyskusja i w końcu ja zostałem przyparty jako 3-latek do muru, a kiedy wy sobie telewizor kupicie? Ja oczywiście słuchałem rozmów moich rodziców, którzy nie byli majętni i oni powiedzieli, że taką wymówkę, że wie Pan, no nie to, że nie mamy pieniędzy, to nie kupimy telewizora, tylko że kupimy telewizor, jak już będzie kolorowy, tak? Jak będzie przekaz kolorowy. No i oczywiście to odpowiedziałem, to te dzieciaki po prostu wybuchnęły śmiechem. Ja potem byłem pokazywany palcami przez 2 tygodnie, jak nie lepiej. Chowałem się do domu, nie wiedziałem, co to spowodowało. To było 57 lat temu. Gdybym ja tym dzieciom w piaskownicy powiedział, że kupię sobie telewizor wtedy, kiedy będę go mógł nosić w kieszeni i że ten telewizor to będzie również telefonem, że on będzie mnie prowadził, jak ja będę turystą i będę chciał pójść fajnym czerwonym szlakiem i będę korzystał z czeskich map, tu zareklamuję mapy CZ, bo to jest najlepsze dla turystów i kolarzy, to one by mnie tam chyba zniszczyły, po prostu stwierdziłyby, że jestem wariatem. Także trudno powiedzieć, co nas czeka. Być może powstaną modele matematyczne, aczkolwiek ja w to mocno wątpię, bo mówiliśmy o barierze przetwarzania informacji. No nie jesteśmy w stanie przeliczyć wszystkich oddziaływań na poziomie atomowym, które się odbywają w Pana ciele. Będziemy też mówili, ile tych jest
tyle ile jest atomów. Ja mam jeden drobny problem z prawdopodobieństwem powstania życia. Zadaję to pytanie matematykom i proszę sobie wyobrazić, że informatycy wymiękli, powiedzieli nie, no tak dużych liczb komputery nie obsługują. No nie obsługują, bo komputer radzi sobie z liczbą rzędu 10 do potęgi 308, a ja mówię 10 do potęgi 500 miliardów. No to to liczba tak. astronomiczna. Astronomiczna, więc wie pan, tu są ograniczenia i nie wiem, trudno powiedzieć, tak? Znaczy pewnych rzeczy się nie przeskoczy, w pewnych rzeczach musimy tak jakby być w sferze domysłów. Nie wiem, jak to będzie, czy CERN-owi, czy podobnym instytucjom uda się odpowiedzieć na pytanie, jak powstała materia, tak? Jak na razie musimy się kontentować tym wytłumaczeniem, że Bóg po prostu, tak jak pan na samym początku powiedział, z niczego stworzył właśnie materię. Ale jeżeli chodzi o życie, to według mnie fizyka życia w dosyć sensowny sposób to tłumaczy. Ja bym powiedział jeszcze, dodając tutaj, że z jednej strony powinniśmy zachowywać pewną pokorę poznawczą wobec chociażby ograniczoności naszego rozumu i możliwości poznania doświadczalnego. Z drugiej strony pod koniec XIX wieku fizycy twierdzili, że już właściwie wszystko zostało odkryte właśnie w fizyce. Już nie będzie co odkrywać. Wiek XX pokazał, jak bardzo się przecież mylono właśnie w tej kwestii. Także zobaczymy jak będzie. Na pewno każdy z nas, czy w ogóle, tak mówiąc, człowiek jako istota rozumna, ma pewnego rodzaju taki pęd do poznania. Ale również do popadania w samozachwyt, wie pan, że już wszystko wiemy. Naprawdę jest bardzo wiele rzeczy nieodkrytych. Czytam książki, to też będziemy o tym sobie mówili. Jest naprawdę masa rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Trzeba się bardzo mocno wystrzegać ludzi, którzy krótko i jasno tłumaczą wszystkie skomplikowane sprawy. Nie da się tego wytłumaczyć. To wymaga czasu, wymaga zrozumienia, wymaga, wie pan, proszę mi odpowiedzieć na takie banalne pytanie. Dlaczego w historii popełniamy ciągle te same błędy? Dlaczego ciągle dochodzi do wojen? Dlaczego socjalizm jest powtarzany w bardzo wielu krajach, tak, ta ścieżka i do czego ona prowadzi? Ludzie nie wyciągają wniosków. To już jest wielkie wyzwanie. Człowiek jest istotą niedoskonałą, jak i materia. No tak, ale w pewnych fragmentach jest doskonały, tak? No bo taki przykład z lotnictwa. Na początku XX wieku 50% pilotów w Stanach Zjednoczonych ginęło w wypadkach lotniczych, a nie było wojny jeszcze wtedy. Jak pan był lotnikiem, to było na 50%, że pan zginie w wypadku lotniczym. W tej chwili mamy na jakim poziomie jest rozwalanie się samolotu. Na 8 300 000 startów jest jeden poważny problem z samolotem. Ale gdyby rzeczywistość była doskonała i ludzie, to by nawet tego przypadku nie było. Proszę zauważmy, że przemysł lotniczy doszedł do takiej doskonałości. Natomiast do takiej doskonałości nie doszła polityka. My ciągle dajemy się złapać na hasła, na emocje. Ciągle rządzą niekompetentni ludzie, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie doprowadzają do jakiegoś chaosu, do wojny. Przecież w tej chwili mamy bardzo gorącą sytuację na całym świecie. Panie Janie, to może już zostawmy te kwestie na następne odcinki. I zakończmy już dzisiaj ten odcinek, bo ja już czuję, że już ponad chyba 40 minut rozmawialiśmy. Co powiemy w następnym odcinku? O samowzbudności ewolucji biologicznej. To będzie tak jakby wprowadzenie kolejne. Myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, czyli o emergencji, o samowzbudności i samopowstawaniu informacji. To są takie cegiełki, które nam za chwilę pomogą. Także dziękuję wszystkim za bycie z nami w tym odcinku, panu za celne spostrzeżenia i bardzo twórczą współpracę. Dziękuję również, panie Janie. Dziękuję państwu również za uwagę. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza. Z nami był pan Jan Kubań, autor Fizyki Życia i książki. Tutaj mam przy sobie 59 kluczy do zrozumienia powstania, zagadki powstania życia. Polecam serdecznie i dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia.